No zobaczcie, kto nas zaszczycił swoją obecnością. Jest F1 po takim długim czasie. Dobrze. Też wynika trochę z tego, że kombinowałem. Kombinuję, żeby coś tu ustalić. Gdzie one biorą, na co biorą, jak biorą. Cały początek filmu mogę w sumie wyrzucić. Bo miałem już nagrane, ale jakieś 26 minut temu taka wleciała seria, mówię, odezwę się do was, jak coś zacznie brać, albo generalnie będą jakieś fajne brania, ryby, coś będzie wychodzić, zobaczcie. A teraz była tyle czasu cisza, co prawda, patrzcie, seria jest 4 F1 pod rząd i w zasadzie 3 z nich to były na lewym zestawie. Nie wiem w sumie, z czego to wynika. Tu jest przelotowy ciężarek założony i ta 8, która mi ostatnio dodawała. Nie wiem, czy zanęta nie psuje tą, którą użyłem z tym tranem w atraktorze. Dlatego robię jeszcze taki dziwny test kalmarowy. Czy ja tą zanętę zrobiłem? Tak, zrobiłem. Bez żadnej bazy i bez żadnego atraktora. Taką zanętę wrócimy. Full. Co tu tam pływało? Full kalmar. Z takich uwag wydaje mi się, że się właśnie powinno rzucać w tym kierunku, w którym teraz mam rzucone to. Dobra, zobaczymy, co to za ryba najpierw. Ale to jest pospól, dawno jego tu nie było. Także powinno się rzucać w tym kierunku na 5 metrów. Widzicie, klips wyłączyłem, włączyłem tutaj, w to miejsce. Ja miałem na początku zestawy tak rzucone. Tak też łowiliśmy. Ale widzę, że raczej tu i na tego kalmara czerwonego, bo miałem 3 różne w teście i pierwsze 3 ryby były fajne, bo na każdym zestawie były różne ryby. Najlepiej oddaję F1 ten zestaw. Może go spróbuję jakoś upodobnić pozostałe zestawy. Taki mam duchaczek, taki mam krótki przypon, taki mam przelotowy ciężarek. No i on daje ryby. On daje ryby. To jest ciekawe. A, nieciekawe jest to, że ten nie daje. A, tu mam gruby przypon zostawiony. Z ciekawostek innych jest obniżona temperatura wody i przez ileś tam godzin kolejnych dalej tak będzie. Więc jak przyjdziecie, to będziecie mieli podobne warunki. Także się mocno pozmieniało. Zobaczymy, czy znalazłem jakiś sposób lepszy teraz na te F1, czy będą tak brały jak teraz biorą, jak widzicie, czy nagle karasie zaczną podpływać. Mam nadzieję, że nie. To ja mógł mieć chociaż gwiazdkę, to byłoby lepiej. Dobra, to teraz się do was odezwę, jak coś fajnego wyjdzie. Dobra, w końcu widzę F1. Muszę się do was odezwać. Niestety... Dobra, to jest F1, całe szczęście. Dobra, niestety dalej tak jest, że te łowisko strasznie falami zaczynają wpływać karpie i to jeszcze takie jakieś malutkie. Ja ten zestaw w ogóle, bo ja kombinowałem, mówiłem, że kombinowałem jak to ja, nie? No to miałem na łososia. Tam pewnie byście zauważyli, jak przez chwilę przeskok robiłem, pokazywałem. Ja jednej rzeczy w tym zestawie nie zmieniłem. Sobie dam tą przelotowy i 7 gram. Przelotowy i 7 gram. I wtedy będzie chyba podobny ten lewy zestaw do tego lewego. W ten sposób. Bo tutaj wydaje mi się, że częściej te F1 wychodziły, chociaż teraz zmieniły zdanie i nagle inna ryba podpływa. Niestety. I tu jest duży problem, bo mamy F1, ale znowu ile ich jest? No tak jak jeszcze by tu dobiła, to może bym znalazł metodę na większą ilość tej ryby, to jeszcze jako tako by tam 3 rzędy były, to byłoby spoko, ale mam obawy, że to nic z tego może nie wyjść. Zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak ten film widzicie, to standardowo. Jak go widzicie, to znaczy, że miało sens go udostępnić. Tu jakiś karp bierze, to mam nadzieję, że to jest F1. Tak, F1, nie karaś. A tam coś grubego bije.
Ciekawe, co to jest. Karp jakiś taki 2-kilogramowy? Nie, to jest chyba trofijne. Trofijne F1? Czyżbym miał po długim czasie? Nie, zwykły. Zwykły, myślałem, że jest bardziej garbaty, ale pod trofkę. Nie, nawet dużo brakło. Ale 2-1. Takie bicie? Ale w końcu jakaś taka sztuka, która oddycha, nie? A nie takie maluszki. Dobra. No to może jakiś tam sposób odnalazłem aktualne na to. Ten zestaw najlepiej oddaje na krótkim przyponie, na przylotowym ciężarku, na małej szczytówce. Najwięcej do myślenia daje ten malutki haczyczek. Najwięcej daje do myślenia. Tu jest oczywiście jakiś karpiszon mały. Bywało, że na tym spocie było dużo karpi. I F1. No standardowy, nie? Zestaw ryb. Ale jak wjeżdżała obniżona temperatura, to karpie znikały. A F1 zostawały. Mniejsze tempo brań było, ale lepsze ryby się łowiło gatunkowo, nie? A teraz tak... Dobra, to czekamy, zobaczymy, co będzie przez dłuższy czas. Chociaż ilościowo już mnie zaczyna zadawalać to. Ojejku. Ale bym urwał. No bo ja mam tutaj przypon 12 kg. Ale poszło na czerwone. Dobra, ja jak zwykle z przyzwyczajenia jedno. Hamulec. Duży zostawiłem. Druga sprawa. Potrafię często po podniesieniu od razu trzymać shift. Jakiś taki głupi nawyk. Dobra, muszę wam go pokazać. Zobaczymy, czy ten zestaw będzie skuteczny. Ale wymyśliłem bałwanka, nie? Zestaw bałwankowy. Jakby ktoś nie miał metody pop-up, a ma bałwanka do użycia, no to takie coś z kalmar. Ośmiornica chyba to była 12, tak? Kalmar, ośmiornica, 12. Oczywiście kalmar, kukurydza. I tak też można łowić. Dalej tak samo 6 metrów. No i zobaczymy, czy to będzie powtarzalny sposób. Chwilę temu miałem karpia na to, jakiegoś takiego małego, tego chyba. Tak, tego tutaj. Także to dało już drugą rybę. Oczywiście bym wolał jak najwięcej F1 na to. Zobaczymy, ale skoro daje F1, to raczej powinno dać ich więcej. Jeszcze trochę czasu do pełnej godziny zostało. Także co, ja czekam i raczej do was wrócę z podsumowaniem chyba tej zasiadki, bo tu nie ma nic takiego, co miałoby chyba sens, żeby pokazywać wam. Takie ryby biorą. Raczej interesujący będzie wynik końcowy, nie? Dobra, czas to sprzedać. Przekroczyłem godzina 10 jestem, coś tak mi się wydaje. Tutaj macie, patrzcie, szkoda, że ich mam tak mało, nie? Jednego w sumie. Ale 87 srebra, 1,7 kg, także raczej proste do zaliczenia. Macie na to jeszcze 8 realnych godzin. Tego obywatela też mam. Także on tu jest. Co ja jeszcze z tych? No takiego pospolitego to nie miałem. Że same jakieś takie po kilogram biorą. Nic więcej. Ciężko powiedzieć. Jaki to jest spot? Czy on jest dobry? Coś bierze, ale strasznie ospałe te ryby. Strasznie ospałe ryby. Aż ja się zmęczyłem. 400 mam z godziny. Słabiutko jest. Może to kwestia tej zanęty na początku. Później długi czas to ja kombinowałem, to mówiłem wam. Przez 25 minut na początku brały fajnie, później przestały brać, więc kombinowałem z różnymi przynętami i dlatego robiłem niby kolejne wejście do tego filmu. Już takim ustaleniem co, jak, gdzie, ale zobaczcie teraz. No, nie pokażę wam końcówki, bo sprzedałem trochę ryby. Ale no generalnie się coś zmieniło. Teraz jeszcze sobie dorzuciłem zanęty z ręki na koniec takiej
Więc już bazą dałem tą żywą kukurydzę i mówię, dobra, bo jakąś taką znalazłem. Był karaś i były ileś tam F1. Mam wrażenie, że jak zanęcę, to się ryby uspokajają i po tym czasie wpływają karpie, a później po jakimś przerwie zaczynają się właśnie pojawiać, tak jak teraz, F1. A i z uwag jeszcze końcowych, ten zestaw bałwankowy jest skuteczny. Kilka F1 było na to. To muszę przyznać, że wydaje się, że działa. Co tu się jeszcze wydarzyło? Zmieniłem haczyk na taki, bo na takim brały nam czasem F1 i też dało F1. Trudno powiedzieć, bo później ten zestaw, który tak fajnie oddawał, tu musiała być w ogóle ryba. Ciekawe kiedy była. Musiałem to przegapić. A może jak byłem teraz? Nie wiem. Nie widziałem, nie zauważyłem, żeby mi ryba uciekła. W każdym bądź razie dobra. Ciekawe jak długo to tak leżało na pusto i ja do tego ryb nie łowiłem. Jest jak jest. Spot widzieliście jak oddaje? Dajcie znać w komentarzach, czy oddaje wam lepiej. Powinno brać. Może lepiej, może gorzej. Liczę na to, że dużo lepiej. A tymczasem ja kończę. Dzięki za obejrzenie i na razie.